tym filmie pokażę Ci, jak stworzyć piękną stronę internetową przy pomocy sztucznej inteligencji na darmowych narzędziach od Google. Stronę dla dowolnej branży, gotową do publikacji. Zaczynamy. Na początek zajrzyj do opisu filmu, znajdziesz tam najważniejsze linki i materiały dodatkowe. Pierwsze narzędzie, z którego skorzystamy, to Google Stitch. Służy do projektowania różnych stron. Niezależnie od tego, czego potrzebujesz, będziesz w stanie tutaj stworzyć taki projekt. Wejdź sobie na stronę Stitch i tutaj po prostu musisz się zalogować swoim kontem Google i przechodzimy do projektowania. Panel wygląda w ten sposób, jest bardzo prosty i intuicyjny. Wszystko dzieje się z pomocą sztucznej inteligencji i mamy tutaj dwa tryby, aplikacja albo sieć. My wybieramy sieć, bo chcemy stworzyć stronę lub jakiś portal, możesz sobie tutaj to zaprojektować. Następnie mamy okno do wpisywania, do opisania naszego projektu, czyli w tym miejscu mogę wpisać od razu opis tego, co chcę stworzyć, ale mamy tutaj dodatkowe opcje, o których warto wiedzieć. Możesz porozmawiać z tym systemem, aby pomógł Ci zaprojektować całą stronę, cały układ. I my właśnie wykorzystamy tą opcję. Jeśli nie masz jeszcze takiej gotowej koncepcji, możesz zacząć od tego. Mamy sytuację taką. Mogę opisać, co chcę stworzyć. Na przykład stronę dla mojego kursu online albo stronę firmy usługowej i system pomoże mi to dobrze zaplanować. Załóżmy, że chcę stworzyć stronę sprzedażową i tutaj mogę opisać własnymi słowami, jak sobie wyobrażam taką stronę. Chcę stworzyć stronę sprzedażową mojego kursu online, ma być skierowany dla przedsiębiorców, osób pracujących, ma dotyczyć wykorzystania sztucznej inteligencji w pracy. Zaplanuj taką stronę typu landing page i daj mi gotowe pomysły. To jest bardzo takie intuicyjne polecenie. Ja podyktowałem to głosowo. Możesz to wpisać oczywiście na klawiaturze. I teraz, gdy mamy ten tryb uruchomiony, klikamy Generate, czyli ten przycisk po prawej stronie. Mamy opisane 3 koncepcje i teraz mogę napisać, żeby zaczął je tworzyć. Stwórz mi 3 projekty dla tych stron. Pamiętaj, żeby opisy były w języku polskim. Jest to ważne, bo czasami system daje nam teksty na stronach po angielsku. Po chwili mamy gotowe projekty strony. Pierwszy jest bardziej nowoczesny, neonowy, zautomatyzuj swój biznes. No tutaj mamy takie mocne hasło. Baza wiedzy, mamy konkretne sekcje oraz cennik. Wygląda to bardzo fajnie, szczególnie cennik mi się podoba. Teraz bardziej styl w takim właśnie energicznym działaniu. Mamy tutaj różne bloki, blueprint, bonusy, arsenał bonusów, bardzo ciekawe w ogóle sformułowania, same teksty są całkiem niezłe, no i finalizacja naszego zamówienia, no i tutaj styl właśnie bardziej taki klasyczny. Możesz dopasować te style pod siebie i jak widzisz, wygląda to bardzo dobrze. Jeśli żadna z tych koncepcji nie przypadła Ci do gustu, możesz napisać, żeby wygenerował kolejne i tutaj mamy opcje, które pozwalają to zrobić. Ale jest jeszcze drugi sposób. Możesz wygenerować taką stronę na podstawie przykładów, które znajdziesz w internecie. I tutaj pokażę Ci właśnie ten sposób. Wejdziemy sobie na właśnie wszystkie projekty. Drugi sposób na tworzenie stron z pomocą tego narzędzia da Ci większą kontrolę, ale wymaga od Ciebie jednej rzeczy. Musisz przesłać do systemu inspirację. Jak to zrobić? Znajdujesz sobie stronę, która Ci się podoba. Na przykład mam taką stronę i tutaj robię zrzut ekranu. Mogę zrobić zrzut pojedynczej sekcji, czyli na klawiaturze zazwyczaj mamy print screen. Robimy sobie taki zrzut i tutaj po prostu wklejamy go, prawy przycisk myszy wklej i mamy zrzut. W ten sposób system odwzorowuje stylistykę danej strony i na podstawie tej inspiracji stworzy nasz własny projekt. Możesz przesłać tutaj kilka takich inspiracji, żeby system wybrał z nich to, co najlepsze i stworzył dla Ciebie gotowy projekt. No i opisujesz to, co chcesz stworzyć. Załóżmy, że będzie to firma usługowa. Teraz przełącz sobie na model Flash i możemy wpisać coś takiego. Stwórz stronę sprzedażową dla firmy usługowej, która funkcjonuje w Warszawie, świadczy usługi dla klientów B2B, zajmuje się na przykład pozyskiwaniem klientów. Spraw, żeby ta strona była nowoczesna, przejrzysta, miała kluczowe sekcje dla strony sprzedażowej. Coś takiego wystarczy. Napisz to swoimi słowami. System to i tak będzie poprawiał. Wyślij taki zrzut ekranu i polecenie. Po chwili mamy gotowy projekt. Możesz sobie go przybliżyć. Tutaj mamy opcję przybliżania. Możemy sobie właśnie powiększać dany obszar. Jeśli naciśniesz środkowy przycisk na myszce i będziesz właśnie nią ruszał, to możemy się poruszać po tym projekcie. Jeśli chcesz oddalać i przybliżać, to musisz właśnie skorzystać z kółka na myszy
i przycisk Ctrl. Wtedy możemy sobie właśnie operować i zobaczyć, czy ten projekt jest w porządku. No zobacz tylko, jak jest fajnie przygotowane, wszystko się tutaj zgadza, kolorystycznie, układ, mamy stopkę. No i możemy sobie taki projekt zaakceptować, albo możesz stworzyć więcej. Taki projekt możesz zmienić w stronę, zaraz Ci to pokażę, ale jeśli Ci się nie podoba, to mamy tutaj opcję dalszych poprawek. Na przykład możemy wybrać 3 wersje, czyli żeby system wygenerował nam od razu 3 odmiany i możesz napisać, co Ci się nie podoba. Na przykład strona jest zbyt granatowa, przygotuj 3 wersje kolorystyczne i 1 wersję dla B2C. Po chwili mamy kilka wersji, w tym wypadku nie ma tutaj zdjęć, ale mamy wersję pomarańczową, mamy bardziej właśnie B2C, czyli właśnie taki przekaz spokojniejszy. No i po prostu w ten sposób generuj sobie projekty, aż znajdziesz taki, który Ci przypadł do gustu najbardziej. Załóżmy, że ja będę chciał wykorzystać ten. I jeśli chciałbyś od razu zmienić coś właśnie w tym projekcie, możesz kliknąć na edycję i w tym miejscu możesz od razu podmienić jakieś teksty czy poszczególne elementy, albo z pomocą AI, albo po prostu wpisać, że ta konsultacja nie jest bezpłatna, tylko umów konsultację, no i możemy sobie od razu zmienić tekst, tak jak w prostym edytorze. Ale to tylko projekt. Jak przenieść to na realnie działającą stronę? Gdy klikniesz sobie w dany projekt, czyli ten projekt jest zaznaczony, mamy tutaj opcję eksportuj. Możesz też wykorzystać przycisk w prawym górnym rogu. Gdy klikniesz tu, mamy opcję AI Studio, to o tym też wspominałem, ale my skorzystamy z opcji ZIP. I teraz po prostu klikam eksportuj, prawy dolny róg ekranu i czekam, aż plik się pobierze. Pobiera się paczka na nasz komputer i mamy tutaj kod, który praktycznie otwiera naszą stronę. Możemy sobie zobaczyć ją w podglądzie i wygląda tak jak w projekcie. Mamy również zrzut ekranu i te 2 elementy posłużą nam do tego, żeby tą stronę rozbudować i zmienić w taką pełni funkcjonalną stronę, ponieważ potrzebujemy jeszcze kilku elementów, na przykład takich jak banner cookies, czy też nasze własne zdjęcia. Jak to zrobić? Przy pomocy drugiego bezpłatnego narzędzia od Google, Antigravity. To narzędzie od Google to taki asystent do kodowania, który pozwoli Ci stworzyć to, czego potrzebujesz, nawet jeśli nie jesteś programistą. To jest piękno sztucznej inteligencji. Po wejściu na taką stronę Antigravity Google, po prostu pobierz sobie to na swój komputer. Działa to na tego typu systemach. Jeśli masz Windowsa, wybieramy sobie tą opcję pierwszą. Po pobraniu trzeba ten program zainstalować. Możesz od razu utworzyć ikonę na pulpicie i instalujemy Antigravity. Po instalacji przechodzimy sobie przez krótki konfigurator, który dotyczy właśnie pewnych podstawowych ustawień. Możemy przejść do właśnie rekomendowanych, a następnie na końcu trzeba się zalogować przez swoje konto Google. Program zainstalowany i działa bardzo podobnie jak ChatGPT. Tu jest kilka dodatkowych ustawień, ale naprawdę jest to bardzo proste. Wejdźmy sobie na początek w dodatki i wpisuję tutaj live. Ten dodatek pozwoli Ci na żywo zobaczyć zmiany na stronie. Live Preview. Instalujemy sobie taki dodatek. Musimy tutaj zatwierdzić, że ufamy temu dostawcy i dzięki tej wtyczce będziemy w stanie widzieć zmiany na bieżąco. Teraz przechodzę sobie do mojego pulpitu i musimy stworzyć nowy folder, w którym umieścimy wszystkie pliki projektowe, czyli te, które otrzymaliśmy od Google Stitch. Mamy zrzut ekranu oraz kod oraz Twoje zdjęcia i informacje, które chciałbyś tam przesłać. I ja prześlę sobie tutaj zdjęcie takiego konsultanta, które będzie w sekcji kontaktu oraz moje zdjęcie profilowe, które będzie na tym głównym banerze, tak zwanym Hero. I klikam prawy przycisk myszy, nowy folder i załóżmy, że będzie to strona firmowa. I tutaj po prostu przeciągam sobie wszystkie te pliki. Teraz wchodzę sobie z powrotem na Antigravity i musimy stworzyć właśnie nowy projekt, na którym będziemy pracować. Jak to zrobić? Klikam sobie Open Folder, wybieram mój nowy folder, który stworzyłem i klikam Select. Po wczytaniu folderów tutaj mamy strukturę, a tutaj mamy okno naszego agenta, który zrobi za nas większość pracy. Mamy tryb planowania i tryb Fast, czyli wykonawczy. Możemy przejść od razu do trybu właśnie szybkiego i na początek w
wklej tutaj polecenie, które dla Ciebie przygotowałem. To polecenie znajdziesz w paczce bonusów, które otrzymasz po zapisaniu się na mój newsletter. Link masz w opisie. Otrzymasz paczkę z wszystkimi bonusami i mamy tutaj tworzenie strony AI i kopiujesz sobie to polecenie w tym miejscu. Po wklejeniu tego polecenia możesz jeszcze u góry dopisać Twoje zmiany, które chcesz wprowadzić do projektu. Ja na przykład chcę, żeby w projekcie pojawiło się moje zdjęcie Krzysztof i konsultant, który będzie poniżej, więc muszę to opisać. Dodatkowo nie chcę formularza kontaktowego, dlatego możemy wprowadzić tutaj takie zmiany. Dodaj zdjęcie Krzysztof jako główne zdjęcie w banerze Hero. Dodaj zdjęcie konsultanta w sekcji kontaktu. Nie dodawaj formularza kontaktowego, usuń go. Zamiast tego dodaj tutaj inną sekcję z korzyściami o produkcie. Takie polecenie możesz sobie wpisać na klawiaturze. Jeśli masz konkretną ofertę, konkretne teksty, które chcesz wkleić, to również możesz je albo przesłać tutaj w formie pliku, albo podyktować je, wkleić je tutaj w tym miejscu. Wybieramy sobie model i wysyłamy takie polecenie. I teraz system zaczyna pracę, zaczyna analizować Twoje pliki oraz wykonywać kod. I czasami zada Ci jakieś pytanie i zazwyczaj, żeby stworzyć taką stronę, będziesz musiał zatwierdzić zmiany, pozwolić mu na edycję pewnych plików. Oczywiście zawsze zapoznawaj się z tymi komunikatami, a jeśli nie rozumiesz, napisz mu, żeby pisał do Ciebie po polsku. Strona została przygotowana i teraz możemy sobie wejść na index.html i mamy tutaj taki przełącznik, przycisk Show Preview. Tak wygląda strona, to jest podgląd na żywo, możemy sobie go zostawić, możemy rozszerzyć to na pełny ekran, albo możesz po prostu wejść sobie na swój indeks HTML i tutaj otworzyć taką stronę w przeglądarce internetowej. Mamy ją w pełnej okazałości, no tylko moje czoło niestety nie jest kompletne, dlatego właśnie możemy wprowadzić korekty. Wystarczy, że wyjdziemy sobie z powrotem i napiszemy, co się stało. Popraw zdjęcie w banerze głównym, moje czoło jest ucięte, popraw kadrowanie. Prosto swoimi słowami wysyłam i system powinien to poprawić. Strona została naprawiona, widać moją twarz, wszystko się zgadza i w ten sposób możesz wprowadzać poprawki, mówisz, wpisujesz to, czego chcesz i system je wprowadza. Ale teraz potrzebujemy jeszcze dwóch kluczowych kroków. Musimy naszą stronę opublikować w internecie oraz dodać baner cookies i właśnie teraz zajmiemy się tymi elementami. Samo stworzenie strony jest bezpłatne, ale potrzebujesz jeszcze domeny, czyli adresu Twojej strony internetowej oraz hostingu, czyli miejsca, w którym będą wszystkie pliki, które stworzyliśmy. Ja polecam Ci firmę hostingową lh.pl, korzystam z niej od lat, nie mam z nią problemu. Możesz sobie kupić taką usługę w tej firmie. Kliknij link, który znajduje się w opisie tego filmu, przejdź sobie na hosting www. Do takiej prostej strony wizytówki, jaką stworzyliśmy, wystarczy Ci spokojnie ten najtańszy pakiet. Tak wygląda cennik za pierwszy rok i odnowienie. Klikasz wybieram. Tutaj przechodzisz sobie jeszcze do kolejnego kroku, w którym możesz wybrać domenę. No i wpisujesz nazwę domeny, na przykład strona firmowa, nazwa Twojej firmy. W tym miejscu musisz wprowadzić swoją nazwę. Wpisuję tutaj przykładową nazwę, sprawdzam, czy jest dostępna. Jeśli jest dostępna, dodaję ją do koszyka. To jest cena promocyjna za pierwszy rok korzystania z usługi, potem domena jest droższa. Przechodzimy sobie do kasy i tutaj możesz wprowadzić mój kod rabatowy, dzięki temu jeszcze ta cena zostanie obniżona. Masz go w opisie tego filmu. Wprowadzasz kod NetGoNet, dodajesz, no i mamy obniżoną cenę. Po przejściu przez cały proces założenia konta pokażę Ci, jak to wygląda od środka. Po zalogowaniu w zakładce domeny mamy domeny, z których mogę korzystać, które sobie wykupiłem. No i mam taką domenę. Wchodzę sobie na serwery, strony www, dodaj stronę, wpisuję nazwę mojej domeny, czyli adres tej domeny, no i wybieram sobie tutaj przycisk dalej. Następnie muszę jeszcze aktywować certyfikat SSL, to jest również bardzo ważne. Klikam sobie Let's Encrypt i uruchamiam taką usługę. Musimy chwilkę poczekać, aż system się przeładuje i certyfikat będzie aktywny. Wszystko poszło dobrze. Teraz kolejny krok, połączenie się z naszym hostingiem i przesłanie tutaj plików. Mamy w tym miejscu konta FTP i możemy sobie stworzyć nowe konto albo skorzystać z tego, które już masz. Powinieneś otrzymać dane logowania na swoją skrzynkę pocztową, ale jeśli ich nie masz, to wystarczy je stworzyć. Wpisuję tutaj przykładową nazwę, generuję sobie hasło. To hasło oczywiście zapisuję, żebyś mógł się zalogować i klikam utwórz. Następnie wejdź sobie tutaj i skopiuj sobie
nazwę hosta i nazwę użytkownika. Są to elementy niezbędne do zalogowania się, no i potrzebujemy jeszcze hasła, które wcześniej wygenerowałeś. Teraz trzeba połączyć się z FTP. Mamy tutaj od razu link do FileZilla. Jest to prosty program do połączenia. Myślę, że umiejętność korzystania z tego programu może Ci się przydać jeszcze w przyszłości, więc po prostu kliknij tutaj, pobierz tą aplikację i zainstaluj na swoim komputerze. Wybierz sobie tą opcję, instalujesz i przechodzimy do programu. Program został uruchomiony, teraz mamy u góry szybkie połączenie, czyli wpisuję sobie nazwę serwera, nazwę użytkownika, to co wcześniej było w tych polach w LH, no i hasło na ostatnim miejscu. Port możemy zostawić, klikam szybkie połączenie. Jeśli wszystko jest w porządku, no to widzimy tutaj strukturę naszego hostingu. Jeśli nie, to znaczy, że źle przepisałeś dane. No i mamy AI, strona firmowa. Jest to pusty katalog, do którego wrzucimy sobie pliki z naszego komputera. Pliki można albo znaleźć w tym miejscu, albo po prostu otwieram sobie folder i tak klasycznie przeciągam w tym miejscu. Pliki zostały skopiowane do naszego hostingu i teraz czas przetestować, czy wszystko działa. Wchodzę na moją domenę w przeglądarce internetowej i wszystko działa. Mamy zdjęcia, mamy teksty, wszystko jest interaktywne i możemy korzystać ze strony. Ale uwaga, to nie wszystko, ponieważ jeśli chcesz mieć faktycznie profesjonalną, w pełni funkcjonalną stronę, to potrzebujesz jeszcze dodatkowych funkcji, na przykład analityki. Chcesz wiedzieć, ile osób wchodzi na stronę, więc warto tutaj dodać Google Analytics, o tym mówiłem w innym filmie, ale gdy będziesz miał już takie rzeczy jak dodatkowe funkcje, będziesz potrzebował jeszcze banera cookies, który informuje użytkowników o tym, że przetwarzasz pliki cookies na przykład do celów analitycznych czy też marketingowych. Aby dodać profesjonalny banner cookies na Twoją stronę, skorzystamy z narzędzia Cookiebot by Usercentrics. Jest to sponsor tego odcinka i jednocześnie jedno z najpopularniejszych rozwiązań tego typu na świecie. Korzysta z niego ponad 2 miliony użytkowników. Żeby skonfigurować ten system, wejdź sobie na stronę, link znajdziesz w opisie i tutaj kliknij Start Free. Następnie utwórz tutaj konto, korzystając z Google, Microsoftu lub Twojego adresu e-mail i przejdź przez proces zakładania konta. Po zalogowaniu na konto wejdź sobie w konfigurację. W tym miejscu mamy opcje związane z wyglądem naszego baneru. Możemy sobie wybrać podstawowe opcje. Niektóre w wersji bezpłatnej będą zablokowane. Następnie przejdź do zakładki Content. W tym miejscu musisz dodać język polski, aby baner był po polsku i dodajemy sobie właśnie jako domyślny język polski. Wtedy użytkownicy z Polski będą mieli właśnie wszystko przetłumaczone. Masz tutaj wpływ na to, co jest tutaj napisane, więc możesz każdy z tych komunikatów edytować, ale ten domyślny będzie w porządku. Mamy jeszcze ostatnią zakładkę. W tym miejscu możemy wybrać, czy użytkownik będzie miał taką ikonkę, która właśnie pozwala użytkownikowi cofnąć zgodę, co jest wymagane przez prawo, więc warto sobie to zostawić. Można dostosować również kolor tej ikonki, żeby był spójny z Twoją stroną, albo przez kod koloru, albo po prostu wybierając tutaj dany kolor. Zapisujesz zmianę i teraz dodajemy sobie domenę. Mamy domenę i w tym miejscu wpisuję mój adres. Następnie dodaję moją domenę i wchodzimy w zakładkę Implementacja. Mamy kod do skopiowania, kopiuję sobie go i teraz przechodzimy do Anti-Gravity. Mogę sobie wyłączyć podgląd. Tutaj w oknie naszego agenta wklejamy kod od Cookiebot i wpisujemy dodaj ten kod do strony. Bardzo prosto. Chodzi o to, żeby system automatycznie umieścił go w pliku. W tym wypadku będzie to plik index.html, w którym po prostu doda nam cały kod. Tutaj możesz dodawać również ręcznie inne skrypty, na przykład Google Analytics. Wystarczy, że umieścisz to w tym miejscu. Teraz widać na żywo, jak system wkleił tutaj nasz kod. Akceptujemy wszystkie zmiany. No i teraz wystarczy, że podmienię jeden plik na naszym hostingu, czyli wchodzę sobie tutaj do naszego katalogu i wybieram index.html, przenoszę go na hosting i banner cookies powinien działać. Przechodzimy sobie do strony i sprawdzamy. Wchodzę na moją stronę i banner cookies działa. Mogę
zatwierdzić zgody, zezwalam na wszystko, a jeśli zmienię zdanie, mogę wejść sobie tutaj i na przykład wycofać taką zgodę. Jeśli chciałbyś zmienić wygląd baneru, to wystarczy, że wrócisz sobie na tą stronę i tutaj możesz zmienić wszystkie niezbędne ustawienia. Będę jeszcze nagrywał poradnik na ten temat, taki bardziej dogłębny. Bardzo Ci gratuluję. Jeśli podążałeś za mną, to stworzyłeś projekt Twojej strony, który zmieniłeś w realną stronę internetową. Nawet jeśli po drodze coś nie wyszło, to i tak dużo się nauczyłeś, a taki projekt możesz zawsze przekazać wykonawcy. Ja czasami robię tak, że nie przechodzę całego procesu, nie tworzę tego sam, tylko robię sobie dokładnie taki projekt jak chcę, dokładnie z takim tekstem i potem tylko zlecam wykonanie. Dzięki temu dużo łatwiej jest pracować z ekspertami i dodatkowo dwie strony są najczęściej dużo bardziej zadowolone, ponieważ otrzymujesz dokładnie to, czego potrzebujesz. Jeśli chciałbyś stworzyć stronę w nieco inny sposób, na przykład z pomocą WordPressa, to mam również poradniki na kanale na ten temat. Dziękuję Ci za oglądanie, zostaw mi łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Pozdrawiam, Krzysztof Gonet.